No i patrzcie teraz, jaką mamy eskortę do bramy. Powiedzieli, że są zadowoleni, że fajnie tu spędziliśmy czas, że fajnie pokazaliśmy Kenię i nas po prostu chcą odprowadzić do bramy. Takie wiecie, grzecznościowo. No dawaj, idziemy dalej. Całą ekipą. Awim bałam, Tutaj mają dokładnie taki sam problem jak w Tajlandii. Ja pieprz, jaka woda. Dobrze, że mamy wysokie auto. No właśnie, tylko trzymamy na pewno na tyle, żeby nas nie zalało zaraz. Tutaj trochę popada, znaczy nie wiemy jak dawno tu pada, ale wszędzie jest powódź. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie to, jedziemy, a tu cyk, słoń nam wyszedł. Ale czadziu. Tu macie safari, bez pojechania na safari. Ale jest następny. Ale czadziu, po prostu. Jak one są brudne tutaj od tej ziemi. Tak samo jak zebry. Zebry były tak samo brudne. Ale jaja. Pięknie. Ale to jest fajne, co? Niesamowite. Idziecie sobie w tamtą stronę, jechaliśmy. Stada zebr, żyraf, w ogóle masa innych zwierząt jeszcze. Mówimy, kurde, fajnie było słonie spotkać, nie spotkaliśmy, a teraz już jedziemy. Ja jeszcze raz filmuję nosorożca. Tak, nosorożec. No, mam nadzieję, że się uda jutro. Myślę, że się uda, bo my to przeciekamy. Bardzo chcemy to zrobić, także myślę, że się to uda. A że podobno w tym parku koło Nairobi ciężko jest nie spotkać. Także mam nadzieję, że jedziemy po to, żeby go na pewno zobaczyć. Trasa ogólnie, powiem wam, masakra. Parę razy już mnie z drogi zrzucili. Musiałem zjeżdżać na pobocze, bo tiry się wyprzedzały. Oni, wiecie, walą światłami i jedzie sobie. No nie patrzę na to, nie patrzę na to, że ja jadę drugim pasem, tym moim prawidłowym, ale on wyprzedza i leci. Pełno opon się tutaj widzi, taki wiecie, więc tutaj wesoło jest na drodze. I wypadków też. Chociaż dzisiaj nawet jeszcze. Ale te słonie były super. Patrzcie, jak pięknie niebo wygląda. I te chmury. Najgorsze jest to, że zaraz się zrobi ciemno. Będzie się tak ciężko jechało. Jesteśmy już od 11 godzin w trasie. Teraz mieliśmy drugą przerwę, żeby coś zjeść. Ciężko się jedzie, ciężko, serio. I nie narzekam. Ale powiem wam, że 3 razy mi już z drogi zepchnęli. Tiry naprzeciwko się wyprzedzały i wiadomo jak oni wyprzedzają, że jeden jedzie 1 km na godzinę szybciej i się wyprzedzają. No i trzeba było zjeżdżać na boczne na pobocze. No boczne, na pobocze. 3 razy już tak miałem i teraz jak się ciemno zrobiło, to już w ogóle to jest na maksa niebezpieczne. Zostało nam jeszcze 2,5 godziny drogi. To ile pokazuje nawigacja, a ile jest naprawdę, no, nie ma nawet co patrzeć. Że będziemy dopiero w nocy w hotelu. 6 godzin snu i rano trzeba jechać na safari. 6:30. Musieliśmy się w nocy gdzieś zatrzymać, nie daliśmy rady dojechać do Nairobi, bo już po prostu się nie dało jechać. Dla naszego bezpieczeństwa musiałem się zatrzymać gdzieś. Na początku była drzemka, ale po drzemce stwierdziliśmy, że już nie ma sensu dalej jechać. No i teraz staliśmy i jedziemy dalej. Mamy jeszcze 1,5 godziny, żeby dojechać do parku. No i wjeżdżamy do parku. Thank you. Na poszukiwanie czego? Nosorożców. Tak, nasz ostatni cel.
który musimy zrealizować w Kenii. Ale jak nam się uda zobaczyć nosorożca, też będziemy 101% szczęśliwi. 110. Dokładnie tak. 300, takiej pasy może. To największy spontan będzie najlepszym spontanem ever. Jest nosorożec! 2, 3! Jeżeli zobaczymy nosorożce, chciałam powiedzieć, to wszystko będzie już pełne. Nasze doświadczeńskie. Jezu Chryste, czekaj, muszę zdjęcia porobić. Czekaj, tutaj jest jeszcze jeden i malutki. Jaki czad! Widzicie to? Czekajcie, bo to się napina, że nam samochód nie zaatakował. Ale czadzior! To mój pierwszy raz w życiu, jak widzę nosorożca w takich warunkach. To na dziko. Ale piękne zwierzę. To cała rodzinka. Udało się! Słuchajcie, misja spełniona. Totalnie. No. A wiecie, co jest najlepsze? Opowiem wam sytuację tego, jak przypadkiem się tutaj znaleźliśmy w ogóle. Bo to jest też ciekawe. Jak przylecieliśmy do Nairobi, ja oglądałem, które parki trzeba zobaczyć, bo wiecie, ich jest tu bardzo dużo. I fajnie było wybrać któreś, które chcemy po prostu odwiedzić i w których na pewno spotkamy te zwierzęta, które byśmy chcieli zobaczyć, że sobie tutaj żyją. Ale patrzę na park Nairobi, mówię, kurde, co za lipa, ty, no park i widać miasto. To mówię, no to nie no, takie safari to ja nie chcę, bez sensu totalnie, nie jedziemy tam tak, na i od razu ustaliliśmy, okej, no dobra, no park z miastem w tle, lipa. Nie jedziemy, na bank nie jedziemy. No i tak i się spotkaliśmy z Iwoną później i my mówimy, kurde, no wiecie, byliśmy w Masai Mara, wiecie, wszystko widzieliśmy fajnie, ale nie widzieliśmy nosorożca. Mówię, kurde, to było moje marzenie na Kenię, żeby zobaczyć nosorożca, bo to jest jedyne zwierzę, którego tak nie widziałem nigdy w takich normalnych, wiecie, warunkach. Tak jak teraz, że sobie stoimy koło nosorożca i sobie na niego patrzymy, jak on sobie leży, a ptaszek go ogryza. I wiecie, no i drzemkę sobie robi. I... O, i wiecie, i mąż Iwony mówi, tak? A nie będziecie już w Nairobi, bo w Nairobi to spotkacie na pewno. Ja mówię, jak w Nairobi? On mówi, no w Nairobi. Ja mówię, w tym safari, które jest tak z widokiem na miasto? On mówi, no jest, no ale tam wszystkie zwierzęta są. Ja mówię, okej. Podnosi się, czekajcie. Bo tu trzeba też uważać, żeby nas nie przyatakował przypadkiem. Dobra, parsknął. O, patrzy się. Weź może jest. Spokojnie. Póki jeszcze nie stanie, to jest luzik. No. Przeszkadzamy mu w drzemce. No i tak się znaleźliśmy, że wczoraj była zła pogoda. Lecimy do Nairobi, do parku zobaczyć nosorożce. I mamy! Dobra, jedziemy dalej, bo może zobaczymy gdzieś jeszcze więcej. I może jeszcze jakieś inne zwierzęta. Mamy jeszcze 2 godzinki, żeby sobie pozwiedzać park. Ale jesteśmy szczęśliwi. Bardzo zrealizowane marzenie. To jeszcze troszeczkę zdjęcia zrobię. W tym odcinku na początku jeszcze chciałem wam przypomnieć o tym, że organizujemy wspólnie z Tuk Tuk Tours, organizujemy wyjazd do Pakistanu we wrześniu, od 20 do 29 września. Zbieramy grupę, zostały tam jeszcze chyba 2 albo 3 miejsca, także jeśli ktoś jest chętny, to bardzo zapraszamy. Będzie naprawdę świetny wyjazd. Zresztą jak oglądaliście moją serię, jak byłem w Pakistanie 2 lata temu, no to wiecie, że Pakistan jest naprawdę przepiękny, ludzie są bardzo mili i to będzie fajny wyjazd. Zbieramy fajną ekipę, każdy będzie zadowolony, gwarantuję. Także jeśli ktoś jest chętny z nami pojechać, zapraszam do kontaktu. Proszę się odezwać do mnie, wtedy przekieruję do dziewczyn, albo od razu napisać do Tuk Tuk Tours na Instagramie lub tam po prostu maila.
No, będzie fajnie, na pewno. A my ruszamy dalej na szukanie, na poszukiwania zwierząt. I jeszcze więcej chcemy nosorożców. To nie Ala? Tak. Tak. No i dlatego wam teraz właśnie pokażę jeszcze, o co mi chodziło z tym miastem. Jesteście w parku? A tutaj cyk. Ale jeśli ktoś był na piramidach w Egipcie, to dokładnie wie, jak wygląda pokazanie czegoś pięknego razem z wielkim miastem. To jak ja zobaczyłem pierwszy... Wiecie, jak poleciałem do Egiptu pierwszy raz, wtedy miałem 18 albo 17 lat. Bardzo dawno temu. To sobie wyobrażałem, że wiecie, żeby zobaczyć piramidy, to trzeba jechać wielbłądami przez pustynię i tak dalej, wiecie, no tak jak się w telewizji oglądało. A tu przyjeżdżacie do Kairu, jest wielkie miasto, a po drugiej stronie ulicy pustynia i piramidy. No. I ten czar nagle pryska. I mówicie, kurde, no nie tak sobie to wyobrażaliście. Ale wiesz, to jest... Dla mnie to było naturalne. U mnie czar nie prysł. Nie prysł. Prysł czy prysnął? Prysł. Prysł? I wjeżdżamy tu? Tak. Czy jedziemy najpierw tak i później będziemy wracać, jak Up będziesz? to you, ty jesteś kierowcą, ja już jestem w zasadzie zadowolona dla mnie. Wiecie, wcześniej byliśmy z przewodnikiem, to się łatwiej jeździło, ale tutaj ten park podobno jest taki, że można jeździć swoim samochodem i... Ta droga w tym parku jest lepsza niż droga, którą jeździliśmy Po wioskach. po reszcie kraju. Zdecydowanie. Tutaj przynajmniej nie ma tylu dziur. No. I w ogóle, no jak jechaliśmy to 80 km tamtymi zadupiami, to już w ogóle tam była totalna tragedia. No. Zwierzę, które najbardziej łatwiej zobaczyć. Tylko mielą. No, w takiej siedzi na głowie dokładnie, no. Wiecie, co jest niesamowitego w safari? Tak sobie jedziemy samochodem, jakby nigdy nic, nie? Pytamy się, co tu widzieliście? A podobno lwy tu są, a my sobie jedziemy jakby nigdy nic. Tak, osobówką, szyby otwarte, a podobno lwy tu są. Okej, dobra, to idziemy patrzeć. Przymknęliśmy troszkę okno. Minimalnie przymknięte, wiecie, taka ochrona. Ale jakby nigdy nie, a lwy tu są. Lusik. Ale mamy hipopotamy. Tego właśnie dla rzeczy nie widzieliśmy, czy nie? Wypuszczał wodę właśnie. O, się schowały, ale tam jest cała rodzinka zanurzona. No podnieś głowę, podnieś. No dawaj. Chyba się zawstydziły. Tutaj 3 strusie. Właśnie teraz poczytaliśmy troszkę o nosorożcach. Dużo ciekawych informacji, dużo smutnych informacji tak naprawdę. Nie ma co ukrywać. Nosorożec jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Jest bardzo mała liczba nosorożców. Na szczęście Ile teraz... to było podane? 5000? Znaczy na jednej stronie wyczytałam, że było niecałe 4000, na innej ponad 5000, no ale mimo wszystko to jest bardzo mało. Na szczęście teraz są organizacje, które działają na rzecz tego, żeby tę populację nosorożców powiększyć z bardzo dużym skutkiem, więc bardzo fajnie. No. Chociaż jeden gatunek już wyginął całkowicie, tak? Tak, jeden nosorożec północny. Północny, no. Niestety. Wiecie, nosorożce są narażone też na kłusownictwo bardzo mocno, dlatego że róg nosorożca jest wart więcej niż złoto, na większą wartość. No i... Ile tam było podane? 60 tysięcy $60,000 za kilogram. Za kilogram. Dlatego wiecie, jest dużo po prostu złych ludzi, którzy chcą wykorzystać to dla swoich celów, tak? Polują na nosorożce i sprzedają kły nosorożca na czarnym rynku. Ale na szczęście jest coraz lepiej w tym kierunku, podobno. Mam nadzieję, że tak jest. Oby. Bo nie byłoby fajnie, jakby taki gatunek wyginął całkowicie. No, szkoda by było bardzo. Piękne zwierzęta. Teraz wam jeszcze powiemy trochę, taką ciekawostkę na temat tego, które zwierzę tutaj jest najbardziej niebezpieczne, bo pewnie wiele osób z was będzie zaskoczonych, bo pewnie każdy myśli, że lew, że jest najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem w Afryce. A to tak nie jest. Tylko pamiętajcie, że trzeba też rozróżnić, które zwierzę jest najbardziej niebezpieczne, a od którego ginie najwięcej osób.
Tak, właśnie, bo dużo osób pewnie myśli sobie o lwie, ale tak naprawdę dużo bardziej niebezpieczne dla ludzi tutaj w Afryce są hipopotamy i słonie. Hipopotam i słoń to są ogromne zwierzęta, które jakby I agresywne. Słoń chyba nie jest taki agresywny, hipopotam jest agresywny. Afrykański tak? jest. No. Bo hipopotamy są bardzo agresywne i są takie niepewne, nie wiadomo tak naprawdę co zrobią, jak się zachowają. I w spotkaniu z takim zwierzęciem w sytuacji kryzysowej, to praktycznie szanse na przeżycie, jak zaatakuje was hipopotam albo słoń, są równe zeru. I około zgonów rocznie, przykładowo lew to jest jakieś około 25 zgonów rocznie, a hipopotam albo słoń to jest około 500 zgonów rocznie. To zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica. A jeszcze a propos zwierząt, od których giną najwięcej ludzi, to w Afryce bardzo dużo ludzi ginie od żmii, a na świecie ogólnie od zwierząt, od węży ginie około 100 000 osób rocznie, a od komara i jakby przez komara w zasadzie i przez przenoszone przez niego choroby ginie 750 000 rocznie. Tak. To jest malaria, denga, różne inne choroby, które przenosi, więc tak naprawdę najniebezpieczniejszym zwierzęciem jest ten najmniejszy. Dla człowieka jest tak naprawdę komar. No. Obserwowanie takiej przyrody to jest coś tak wspaniałego. My widzieliśmy już większość tych zwierząt, nie wiem, wiele razy. A za każdym razem to się nie nudzi. No, świetne to jest. No, przy wyjeździe z parku rodzinka sobie dalej leży. Cudowne zwierzęta, naprawdę. Ale mamy szczęście. Akurat mały wstał. Ale fart. I się przenoszą gdzie indziej. Fajne. No tego chyba coś swędzi, bo się drapie. Niesamowite, można tylko siedzieć i obserwować. Patrzcie, ona karmi tego małego teraz. Tak czy nie? Czekajcie, no bo gdzie on tam zagląda? Chyba tak. No. A ten trochę pojeździł piątą nogą po trawie, zmęczył się i w kimę. Jeszcze raz to powtórzę, jestem w 110% usatysfakcjonowany. Nie wiem, ile z was widziało taki filmik, właśnie jak jeden z Hindusów mówi tak: hello my friends, please subscribe. No to ja tak samo właśnie jestem usatysfakcjonowany, podobnie jak on. Wy też pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, to jest bardzo ważne. No, zachwycony jestem totalnie tymi zwierzętami, tym, że mogliśmy sobie po prostu stać,
tak obok nosorożców, rodzinki całej i obserwować, co robią. Tak samo lwy przecież. I lwy to samo, lwy totalnie to w ogóle karmiliśmy. No. Ta Afryka po prostu była, ta Kenia była tak niesamowitym wyjazdem. Totalnie wszystko na plus. Mimo tego, że 2 dni w samochodzie spędziliśmy. Jest nam jeden minus, ale nie będziemy o nim tu mówić. Jeden minus to zrzucanie wagi u Alicji. Ale do zawodów się szykuje, to dlatego. Ja nie zrzuciłam wcale. No, super było. Myślę, że to jest kierunek, który można na pewno polecić. Wyłączając stąd właśnie te wioski wszystkie afrykańskie, na których strach się było zatrzymać. Ale samo safari, tu Diani Beach, cudownie, naprawdę cudownie. O, właśnie na wyjeździe całe stado żyrafek nas czeka. I one się w ogóle nie boją. Hello, możemy przejechać. W ogóle się nie boją kompletnie. No, zrywać się. I tam kolejne są. No kolejne, jeszcze 3 kolejne tam dalej stoją. Ty, co ty tak stoisz? Tego na sam koniec to się nie spodziewałem. Nie chce nas przepuścić. Proszę nas przepuścić. Hello, musimy jechać. A tam jeszcze kolejni strażnicy stoją. No. Na drodze w sumie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 jeszcze w krzakach. Mamy bilety. Kupiliśmy. Miniona. No i patrzcie teraz, Jaką mamy eskortę do bramy. Powiedzieli, że są zadowoleni, że fajnie tu spędziliśmy czas, że fajnie pokazaliśmy Kenię i nas po prostu chcą odprowadzić do bramy. Takie wiecie, grzecznościowo. No dawaj, idziemy dalej. Całą ekipą. Awim bałam, mały. No nie. Tu jeszcze jest. Tu są jeszcze, tu są. Dziękujemy, Kenia, za piękne pożegnanie. O nie robimy przystoju, Nie wiem, ruszaj się. Ej, zobaczcie sobie na YouTubie walkę żyraf. Szok. Wczoraj oglądaliśmy, jak żyrafy między sobą walczą. No dobra, przepraszam, czy możemy jechać dalej? Na samolot nam się śpieszy. Proszę nas odprowadzić do bramy i to było na tyle. Ty, nie kop. No właśnie, to uważaj. Ale potrafię kopnąć. No ja wiem. No tak naprawdę co się przykleiło. No przesuń się, żeż. Pani żyrafo, proszę dać nam przejechać. Ja wiem, że to... Nie mów, że się będą bzykać teraz. Ty. Już nie jest czas i miejsce, my potrzebujemy na samolot. Ale było blisko już. Dobra, no to pa. Lecimy dalej. Afryka nas tak pięknie żegna. Z taką piękną pogodą. A właśnie... Oh, we are going. Yes, like this. No i właśnie lecimy do Katmandu. Ale najpierw mamy przesiadkę w Dubaju. Także w kolejnym odcinku zobaczycie troszkę z Dubaju. Dubaj nocą tak naprawdę, bo o 20 dopiero lądujemy. Zamierzamy pojechać pod Burj Khalifa na kolację, pooglądać trochę. Alicja jeszcze w Dubaju nie była, co sobie go zobaczy. A Dubaj najpiękniejszy jest właśnie wieczorem, jak świeci. Zdecydowanie. Wiecie, co się okazało? Sprawdzili nam oczywiście, czy mamy żółtą. Właśnie, muszę to sprostować.
Nie każdy jak przylatuje tutaj, to musi mieć na żółtą febrę zrobioną szczepionkę, tylko jak my przylatywaliśmy z Indii. Bo ostatnio myślałem, że każdemu sprawdzali, a okazało się jednak, że tylko ten samolot z Indii, co przyleciał. Ale teraz, jak stąd wylatujemy, to musieliśmy mieć to i na polio. I tego drugiego nie mamy, oczywiście, bo nie mieliśmy pojęcia, że potrzebujemy. I musimy iść właśnie teraz, wzięli nas, odprawili, wzięli nasze rzeczy, ale nie dali nam biletów. No i musimy tutaj przyjść i zrobić, bo inaczej nas nie wpuszczą do samolotu. Ale bezsens totalny. No ale to wiadomo, dla naszego bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, to jest Afryka. Książeczka wbita. Wiecie co wam powiem? Może jeśli tu przylatujecie, to może i nie potrzebujecie tego zrobić, jeśli lecicie z Polski. Ale jeśli wylatujecie gdzieś później dalej, to prawdopodobnie będziecie potrzebowali. Także lepiej się ubezpieczyć, żeby mieć na żółtą febrę. To no i tutaj musieliśmy jeszcze na polio, ale to tylko ze względu, że lecimy do Nepalu, bo jakbyśmy lecieli gdzie indziej, to by nie było tak wymagane. Żółta febra jest w większej ilości miejsc. Żółtą febrę, jak ktoś dużo podróżuje, to warto mieć. Tak. Ale polio to ja pierwszy raz się spotykam w sumie. Na pewno trzeba mieć, jak lecicie z Afryki i Ameryki Południowej, z Brazylii. Z Brazylii jak leciałem, miałem problem właśnie, nie chcieli mnie wypuścić z Brazylii do Panamy, bo tam w Amazonie wiadomo problem. No, ale i tak to się dało obejść, że poleciałem do Ekwadoru i z Ekwadoru już jakoś do Panamy mogłem. Tak to wygląda. No i koniec. No, dziękujemy Kenia, było naprawdę fajnie. Na pewno będziemy miło wspominać.